Cześć! Witam w kolejnym filmie z serii inspirowany moją tablicą na Pinterestie. Mam ochotę dzisiaj na szybszy, łatwiejszy projekt. Przypięłam ostatnio spódnicę na Pinterestie, ale wiecie, ja tam dużo rzeczy przypinam na Pinterestie i potem o tym zapominam. Ale dosłownie kilka dni później byłam w swoim lumpeksie i znalazłam materiał praktycznie idealny na tą spódnicę. To jest ta spódnica. Szczerze mówiąc, myślałam, że może to być jakiś Temu albo Shein, bo wiecie, na Pinterestie teraz to nigdy nie wiadomo. I moje zdziwienie było duże, jak okazało się, że ta spódnica to jest projekt jakiejś niszowej projektantki z Austrii, która w ogóle szyje w zrównoważony sposób. I automatycznie zrobiło mi się trochę głupio, że chcę podrobić jakąś niszową projektantkę. No ale z drugiej strony nie planuję tego nigdzie sprzedawać i nie próbuję na tym zarobić, tylko chcę to uszyć dla siebie. To jest ten materiał, który znalazłam. Jest to pościel, która jest w ogóle dwustronna i z jednej strony ma troszkę grubszą kratkę Vichy, z drugiej strony ma troszkę drobniejszą kratkę. Ja użyję oczywiście tej grubszej kratki. Ta spódnica ma w ogóle jeszcze większą tą kratkę. Jak patrzę na tą spódnicę, to przede wszystkim widzę, że plisy, które są zrobione, fajnie dopasowują się akurat do tych miejsc, w których jest kratka. Nie widzę im szwów, które biegną wzdłuż tutaj frontu, tam gdzie są guziki i nie ma szwu, który jest na dole, więc będę to musiała albo obrobić ręcznie, albo zrobić to w inny sposób. No i ma też ta spódnica pasek, który też idealnie dopasowuje się do kratki. Fajne, duże kieszenie, materiał na kieszeniach jest ułożony po skosie, fajnie się to odznacza. No i guziki, które spódnica ma, są w serduszka. Ja nie mam guzików serduszka, ale jakieś dla mnie i tak jest zbyt kiutaśne, switaśne, więc użyję zwykłych guzików, które mam, czyli takie podobne, drewniane, okrągłe. Mam nadzieję, że to będzie szybki projekt, przeznaczam na to tylko dzisiejszy dzień. Wiadomo, że jak nagrywam, to wszystko to trochę długo trwa, ale nie wydaje mi się to projekt zbyt skomplikowany, więc zobaczymy, czy uda mi się to w jeden dzień. Zapraszam do oglądania. Rozprułam sobie ten materiał, używam tylko tej części z grubszą kratką. Kicia, Punia. Och. Koty. Kochanie. Kochanie. Tak nie można pracować. Dobra, i zanim sobie ustalę długość spódnicy, to myślę, że najpierw wyznaczę szerokość, czyli zacznę robić plisy. Mogę Cię przeprosić? Przepraszam, przepraszam. Nie, nie! Punia. Idź mi stąd. Muszę ją zdenerwować tak bardzo, żeby chciała iść. Brzuchu. Brzuszek. Idź mi stąd. No. Dziękuję. Sio. Sio, 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 sio. Nie. Dobra. Pogniotłaś. Tutaj mamy ten dłuższy bok, więc plisy zacznę robić oczywiście od dłuższego boku. To, co mi się podoba w tej spódnicy, to, że robiąc plisy, na wierzchu mamy, powiedzmy, ciemną kratkę i ona wskakuje w miejsce ciemnej kratki. Coś takiego. Oczywiście ta oryginalna spódnica ma szerszą tą kratkę, no ale u mnie będzie to tylko takiej szerokości. No i tak jak mówiłam, najpierw wyznaczę sobie szerokość. Wiem, ile mam w pasie, ale nie chce mi się mierzyć, ile ma kratka, jak to wyjdzie, matematyka, tylko po prostu zacznę sobie upinać, jak dojdę do momentu, że wydaje mi się, że będzie to połowa spódnicy, bo plisy są zaginane w tej spódnicy na przód. To znaczy, że na środku gdzieś plisa będzie wyglądać tak, że będzie zagięta w dwie strony na zewnątrz. Ale to zaraz zobaczycie. Zacznę sobie upinać. Będę chciała, żeby dwie kratki zostawić na podwinięcie i miejsce tam, gdzie będą guziki. Ja to sobie potem obrobię zygzakiem albo innym ściegiem. Dwie kratki zostawić na guziki, więc zacznę robić plisy od tego momentu. To jest mój spód. Plisy. Ta kratka ciemna musi wejść na miejsce tej kratki. Coś takiego. Przypinam. Przypnę w dwóch miejscach, żeby było
lepiej. I dalej. Jasna kratka na miejsce jasnej kratki. I w ten sposób zostają nam naprzemiennie znowu kratki. Jasna kratka, ciemna kratka. Haha, zmiana planów. Jednak nie uniknę matematyki. Okazało się, jak zaczęłam to plisować, że szerokość mojego materiału tak naprawdę muszę podzielić na 3, a szerokość mojego materiału to jest 193 cm. Podzielić na 3, no nie starcza na moją talię. Więc to, co zrobiłam, to jednak wymierzyłam sobie długość mojej spódnicy. Na razie na oko zrobiłam to na około 106 cm. Odcięłam od dołu. Podzieliłam sobie to 193 cm, całą szerokość materiału na pół. I tutaj jedną stronę już mam całkowicie splisowaną. Splisuję sobie teraz drugą połowę w ten sam sposób. I tutaj na środku to, czego mi braknie, to po prostu dołożę sobie z tego materiału, który odcięłam na dole, położę go w pionie i nasztukuję tyle, ile mi braknie. Rozumiecie? Ja sama nie wiem, czy rozumiem. Ok. Podsumowując, plisując dalej w taki sposób, szerokość zaplisowanego materiału nie byłaby wystarczająca, aby pokryć cały obwód mojej talii. Wyszedł mi bokiem ten brak obliczeń. Aby otrzymać plisę o szerokości jednej kratki, potrzebowałam 3 kratek materiału, więc stosunek szerokości materiału przed plisowaniem do po plisowaniu to 3:1. Dlatego musiałam dosztukować na środku. Przyszywam plisy. Robię również drugi pomocniczy szef kilka centymetrów poniżej, aby plisy jeszcze bardziej zachowały kształt. Potem go wypruję. Mierzę sobie, czy moje obliczenia były właściwe i czy 2 zaplisowane części są tej samej długości. Są. Dopasowuję wzór sztukowanego kawałka do reszty spódnicy. Wymagało to precyzji i skupienia. Nie wyszło idealnie, ale dla gołego oka zadowalająco. Zszywam i wykańczam zapas na szef zygzakiem. Dosztukowałam tego materiału tutaj. Przyszłam na razie do jednej strony. Tutaj mam po 30 cm już zaplisowanych, więc potrzebuję tak naprawdę 30 plus 30, 60. Potrzebuję 10 cm jeszcze w obwodzie tutaj w pasie. Dalej sobie plisuję. Jeżeli macie dłuższy kawałek materiału i Wasze obliczenia się zgadzają, to w ogóle ten fragment Was nie dotyczy. Ja pokazuję wszystkie moje błędy i fuck-upy. Tu mamy już 4 cm plus 4 po drugiej stronie. To jest 8 i 2 cm by nam zostały. Nie, tu mamy 3. Dobra, spróbujmy tak. Czyli już tu robię plisę w drugą stronę.
Przyszyłam tą drugą stronę tego sztukowanego kawałka. O, to jest to. Dokończyłam też te plisy, czyli tu jest moment samego środka z tyłu i od tego momentu te plisy idą w tą stronę, a te plisy idą w tą stronę. Teraz co chcę zrobić, to ten kawałek tutaj będzie zagięte i tutaj będą guziki lub otwory na guziki. Będę chciała to usztywnić flizeliną, więc podkleję ją tutaj. Potem całą spódnicę dookoła obrobię sobie ściegiem takim zygzakowym. Wytnę pasek, wytnę kieszenie i jeszcze sobie zaprasuję te plisy, bo tak jak na oryginale było, one coraz bardziej się rozszerzały, więc w taki sposób sobie te plisy zaprasuję. Przykleiłam flizelinę tutaj, zaprasowałam trochę plisy. Dookoła wszystko objechałam ściegiem zygzakowym, dół także. I teraz muszę zrobić pasek. Wycięłam 2 takie paski. To jest wierzchnia warstwa, którą też podkleiłam flizeliną, żeby wierzchnia warstwa paska była ustabilizowana. Tutaj podszewkę paska tak naprawdę musiałam zrobić ze ścinek, bo już naprawdę nic materiału mi nie zostało. Idealnie byłoby tak, gdyby to był jeden kawałek i wtedy bym go tylko złożyła na pół. No ale właśnie za mało materiału mi zostało, więc mam ścinki. I teraz muszę co zrobić? To przede wszystkim połączyć tutaj, tutaj, tutaj i przyszyć do spódnicy. Zszywam brzegi paska, czyli górę i boki, wiodąc igłą po krawędzi kratki, aby od prawej strony paska wszystko się zgadzało. Na bokach zostawiam 1 cm zapas na szef od dołu, nie zszyty. Odcinam narożniki, wywracam na prawą stronę i zaprasowuję. Pasek kładę na spódnicy prawymi stronami do siebie i przypinam, upewniając się, że od prawej strony kratki paska i kratki spódnicy idealnie do siebie pasują i tworzą kontynuację. Przyszywam do siebie spięte elementy dokładnie na krawędzi kratki wzoru. Zaprasować muszę też szwy do góry. To nałożę na to. Podwinę, zepnę. I z tej strony, tutaj w tej szczelinie, poprowadzę szef, tak zwany stitch in a ditch, czyli poprowadzę igłę tutaj w szczelinie, żeby jak najmniej było widać z zewnątrz tego szwu. Od lewej strony podwijam pasek minimalnie dalej niż miejsce przeszycia spódnicy do paska, aby szef prowadzony w szczelinie złapał mi tą lewą stronę paska. Wykonuję szycie w szczelinie. Ej, przyznam wam się do czegoś. Ja nie skończę tej spódnicy dzisiaj. Pokonała mnie. Muszę coś zjeść, muszę iść na zakupy. Może wieczorem jeszcze przysiądę. Światło będzie gorsze. A jeśli nie, to widzimy się jutro. Słuchajcie, nie poddam się. Przyszyję sobie chociaż guziki dzisiaj i przygotuję do ręcznego podwinięcia dołu. Zjadłam, czuję się lepiej. Człowiek głodny to człowiek zły. Więc guziki. Wyszywam 9 otworów na guziki, 1 na pasku, resztę na spódnicy.
Wyznaczam miejsce guzików, które przyszywam poza kamerą. Nawet nie pamiętam, czy tego dnia, czy już kolejnego. Ostatnia rzecz, którą robię tego wieczoru, to wykańczam rogi spódnicy od dołu. Robię skośne narożniki, wyglądające od wewnątrz jak ramka. Składam każdy brzeg tkaniny do środka na sobie i zaprasowuję żelazkiem. Zaznaczam punkty, gdzie oba brzegi się stykają. Odwracam i przerysowuję je również na lewą stronę. Przypinam od lewej strony tak, aby narysowane punkty się stykały, będą tworzyć początek linii szycia. Końcem linii szycia będzie dolny róg całej spódnicy, czyli widoczna linia przecięcia się zaprasowań. Rysuję pomocniczą linię po skosie i przeszywam po niej. Najczęściej ten skośny szef robi się pod kątem idealnych 45 stopni, ale mój boczny brzeg spódnicy złożony jest na szerokość 2 kratek, a dół spódnicy na szerokość 3, więc będzie niesymetryczny. Odcinam nadmiar materiału, szczególnie w narożniku. Odwracam na prawą stronę i zaprasowuję. Całe podwinięcie spódnicy od dołu przeszywam ręcznie, niewidocznym od prawej strony szwem, ale z braku sił poza kamerą. Następnego dnia przyszywam kieszenie. W dziwnych okolicznościach straciłam klip z ich wycinania. W każdym razie są wycięte idealnie po skosie i mają około 18,5 cm szerokości i 23 cm wysokości. Górną krawędź kieszeni przeszyłam, a boczne i dolną zaprasowałam na 1 cm. Przypinam kieszenie spódnicy na sobie, tak aby dobrze wyglądały w naturalnym jej położeniu, czyli u góry nie rozkładam plis. Plisy rozkładam dopiero przypinając ku dole kieszeni. Przyszywam kieszenie i voilà! Spódnica jest skończona. Zapraszam do prezentacji efektu końcowego.